Wem jak miłość Joasia Barbara Kurdej-Szatan dowie się o romansie Zosi. Julia Wróblewska z Erykiem Rafał Szatan i zniszczy muzykowi życie. Okaże się, że pianista ma żonę i dzieci, a nastolatka była tylko zabawką w jego rękach. Córka Chodakowskiej będzie załamana i gotowa popełnić przez Eryka samobójstwo. Co wydarzy się w nowych odcinkach Wem jak miłość? Wem jak miłość Zosia nie jest już słodką dziewczynką, jaką pamiętają najwierniejsi fani serialu. Podczas pobytu we Francji nastolatka wydoroślała i nabrała ochoty na romanse. Nic więc dziwnego, że w 1403 odcinku Wem jak miłość znów nie wróci na noc do domu. Będzie wolała spędzać czas w ramionach starszego kochanka. Tymczasem Joasia będzie rwała sobie włosy z głowy, nie wiedząc, co się dzieje z jej córką. Nie rozumiesz, że zwyczajnie się o ciebie martwię? Zapyta, gdy Zosia wróci nad ranem do domu. To twój problem. Tak myślisz? W tej sytuacji, Zosiu, wybacz, ale nie bardzo widzę ten twój wyjazd i studia we Francji. Powie ostro Joasia, ale Zosia zupełnie się tym nie przejmie. Nawet jeśli nie wyjadę, to i tak nie będę z tobą mieszkała. Jestem pełnoletnia i mogę robić, co chcę, zauważy dziewczyna. Tego samego dnia Joasia pójdzie do studia nagraniowego i pozna żonę Eryka. Okaże się, że muzyk jest także ojcem dwójki uroczych dzieci. Nie wiedziałam, że masz taką wspaniałą rodzinę. A to niespodzianka. Powie z przekąsem Joasia, którą muzyk jeszcze niedawno uwodził. Kilka godzin później odkryje za to, że Eryk uwiódł Zosię. Jak? Nastolatka przez pomyłkę wyśle swoje selfie z ukochanym do Wojtka Felek Matecki. I choć zdjęcie szybko usunie, Marcin Mikołaj Roznerski na prośbę Asi bez trudu je odzyska. W 1403 odcinku Wem jak miłość wściekła Joasia wróci do studia i od progu zrobi Erykowi awanturę, tej cholerny sukinsynu. Krzyknie, nie martwiąc się obecnością jego żony. Wariatka. Odbiło ci? Co ty wyprawiasz? Muzyk będzie zdziwiony. Jeszcze się nawet nie rozkręciłam. Posłuchaj mnie uważnie. Jeśli jeszcze raz się z nią spotkasz, to cię zniszczy. Zrobię z twojego życia piekło. Rozumiesz? Zagrozi Chodakowska i wróci do domu, by porozmawiać z Zosią.
Byłam dziś u Eryka w studio. I miałam okazję poznać jego żonę i dzieciaki. Nie wiedziałam, że ma taką fajną rodzinkę. I co z tego? Po co mi o tym opowiadasz? Wiem, że się z nim spotykasz. Ale czy wiedziałaś, że Eryk ma rodzinę? Zapyta Joasia, ale dziewczyna to zignoruje. Uzna, że o wszystkim wie, a poza tym Eryk jest z żoną w separacji. Chodakowska ułoży wszystko w całość i zorientuje się. Że artysta tylko bawił się uczuciami Zosi, gdy jego rodzina wyjechała na wakacje. Zosia nie będzie chciała mieć już nic wspólnego z Joasią. A zaślepiona miłością znów pojedzie spotkać się z Erykiem. Mężczyzna szybko ją spławi i powie, że ma nie dzwonić. Nie przyjeżdżać i zapomnieć o tym, że cokolwiek ich łączyło. Załamana dziewczyna pojedzie nad Wisłę, będzie chciała się zabić. Na miejscu odsłucha wiadomość od Joasi. Wiem, że jesteś na mnie zła, ale ja po prostu bardzo się o ciebie martwię. Martwię się, bo bardzo cię kocham. A Eryk? Zosiu, zrozum, ten człowiek cię okłamuje. Krzywdzi. Przykro mi, kochanie. Ale taka jest prawda. Zosieńko. Proszę cię, wróć do domu. Czekam na ciebie, będę czekała całą noc. Albo dłużej. Jak długo będzie trzeba? Czy Zosia wróci do domu cała i zdrowa? Rafał Szatan jako muzyk Eryk pojawił się w 1389 odcinku M jak miłość. Joasia poznała go w bistro za rogiem, gdzie pianista razem z zespołem grał na imprezie. Gdy Chodakowska usłyszała dźwięki jego nowej kompozycji, poprosiła o możliwość zaśpiewania do tego słów wiersza Bez ciebie, który dostała od Michała Ostrowskiego. Paweł Delong. I tak widzowie usłyszeli piosenki Joasi dla zmarłego Tomka. Bo tekst utworu Bez ciebie idealnie pasuje do tego, co się dzieje teraz w życiu wdowy. Twórcy M jak miłość postanowili, że Eryk zostanie w życiu Joanny na dłużej. W 1391 odcinku M jak miłość odwiedzi w domu na Wiecznej. Zaproponuje wspólne nagranie piosenki Bez ciebie w studiu. Roztoczy przed Chodakowską wizję wielkiej kariery muzycznej i zaprosi ją na randkę. Wątek Rafała Szatana w M jak miłość rozwinie się w dość niespodziewanym kierunku. Tuż po jego debiucie w serialu na Instagramie pojawiły się pełne nienawiści wpisy. Że dostał rolę w M jak miłość dzięki swojej żonie, że to Barbara Kurdej-Szatan wkręciła go do serialu.
Aktor i muzyk zareagował dość ostro, szczególnie na wypowiedź jednej z fanek jak Miłość. Kobieto, pieprzysz bzdury, a totalnie nie wiesz, w jaki sposób każdy aktor dostaje jakiekolwiek role. Uświadomię ciebie i inne osoby, które też wygadują podobne brednie. Poprzez casting, na który przychodzą setki aktorów, znanych, nieznanych, wszystkich. Pan producent bez wiedzy mojej żony zaprosił mnie na zdjęcia. Mógł to być równie dobrze totalnie inny serial tego producenta. Ale akurat trafiło tu, że potrzebowali takiego aktora, napisał Rafał Szatan. Ostatecznie Rafał Szatan usunął te pełne hejtu komentarze, a także swoją odpowiedź do internautki. To nieuniknione, że w grupie fanów jak Miłość są i tacy, którym nie podoba się jego udział w serialu. Zwłaszcza, że wątek Joasi jest tak lubiany i nikt nie chce, żeby jakiś mężczyzna ją skrzywdził. A po Eryku jak Miłość niczego dobrego nie można się spodziewać.